Kontynuujemy ćwiczenie szyli, to tak zwane testowanie siły. Najbardziej podstawowe, ono się nazywa ping tway szyli. Ping to znaczy równy, tway pchacz. Faktycznie było tutaj i pchanie, i ciągnięcie. Robiliśmy to w pozycji, którą nazywamy ping bu. Teraz przejdziemy do pozycji ding pa bu. Pozycję ding pa bu możemy uzyskać na przykład tak, że stoimy w takiej pozycji, gdzie pięty są razem, stopy nieco rozchylone. Kolana uginamy, tak że kolano i czubki palców znajdują się na jednej pionowej linii. Po czym wysuwamy jedną stopę na wprost, w tym kierunku, gdzie palce wskazują, a potem o jedną szerokość stopy tą stopę w bok odwodzimy. Jeżeli sobie wyobrazimy, że przez stopę tę przechodzi pewna linia, to ta sama linia przechodzi przez piętę stopy nogi zakrocznej. Kolano ugięte, to kolano też lekko ugięte, ciężar w większości na nodze zakrocznej. Umownie się to określa jako pozycję 7-3. Pięta z przodu lekko uniesiona, ona jest pusta, określa się ją jako pustą. Ona może być uniesiona, może w sumie też dotykać podłoża, natomiast nie wywiera na podłoże nacisku. Ta część ciężaru, która przypada na nogę wykroczną, przenoszona jest przez przednią część stopy. Tułów jest ustawiony nieco skośnie, a więc nie czołowo, czyli barki nie są ustawione prostopadle do tej bazowej linii, na której stoimy, ale minimalnie skośnie. Noga zakroczna i ciało pracują tutaj tak, jak pracowały nogi i ciało poprzednio, czyli noga zakroczna, stopa naciska podłoże, głowa ciągnie do góry, jak gdyby między głową a piętą była rozciągana sprężyna, ciało, całość napiera tutaj do przodu, aż osiągniemy rozłożenie ciężaru 5-5. Następnie ciało napiera do tyłu i równocześnie, gdy przysiadamy na sprężystej poprzeczce jak poprzednio. Przenosimy ciężar do przodu, przednia część przedniej stopy coraz mocniej naciska podłoże. Czujemy, że ta siła jest tam skośnie do dołu, do przodu skierowana. Napieramy ciałem do tyłu, przysiadamy, ta stopa jest tutaj oparta. Równocześnie palce jak gdyby chwytały się podłoża, jakbyśmy się na wszelki wypadek przytrzymywali. Tak jak tutaj, do przodu było ściskanie sprężyn między nogami, zamykanie, do tyłu otwieranie, rozciąganie, tu również do przodu poczucie, do ciskania, do tyłu przysiadanie, czucie rozciągania. To kolano pozostaje na miejscu. Kolano to pozostaje na miejscu, tak jak gdyby tutaj był jakiś kij. Gdy wykonuje ruch do przodu, kolano naciska do przodu, ale jak gdyby nie jest w stanie się tam przemieścić. Widzimy, że ono się prostuje, ale nie przemieszcza się do przodu. Gdy się wycofuję, to nie uciekam tym kolanem do tyłu, bo mi ten kij upadnie, ale cały czas zachowuję tam siłę do przodu, podtrzymuję ten kij. Ściskanie, rozciąganie między nogami wszędzie, między kolanami i dość istotne jest odczucie między tym kolanem z przodu, a tym biodrem, które jest bardzo wycofane, bardziej wycofane. Do przodu dociskanie, do tyłu naciąganie, czyli tu do przodu, tu do tyłu, tutaj do przodu, a więc to kolano nam tutaj nie ucieka, a pozostaje w tej pozycji. Pracujemy głównie nogą zakroczną, do przodu, do góry, do tyłu, do dołu. Zamykanie, otwieranie. Główna siła, główna idea do przodu, pchamy ciałem, do tyłu.
I oczywiście dołączamy do tego ręce. Ruch rąk jest taki, jak poprzednio został wprowadzony. Różnica polega na tym, że ponieważ teraz nasze ciało nie jest ustawione czołowo, a nieco skośnie, więc w wyniku tego jedna dłoń będzie odrobinę bardziej wysunięta do przodu. Mniej więcej o długość palców. Pchamy, naciskamy lekko do dołu, dociskanie do środka, palce się kierują lekko skośnie do góry. Ciągniemy do tyłu, lekkie unoszenie, lekkie otwieranie, równocześnie wewnątrz obejmowanie. Bardzo powoli, bardzo uważnie, żeby czuć te siły, nie prześlizgiwać się nad żadną częścią ruchu, obejmować uwagą całość. Nie skupiamy się nadmiernie na jakiejś części. Oczywiście na początku mówimy o tym, że to jest na przykład ściskanie, rozciąganie, można się skupić na tym odczuciu przez chwilę. Natomiast nie należy tego generalnie traktować jako wielu odrębnych odczuć. Tutaj jest tyle sprężyn, taki skomplikowany zestaw sprężyn, że trudno to objąć umysłem, ale traktować to po prostu jako całość. Coś, co jest połączone, co jest jedno z drugim się wiąże i jest czymś w naszym odbiorze prostym. Pamiętamy, nasza uwaga jest rozciągnięta, nie myślimy tylko o ciele, tylko o jego powierzchni, ale ta siła jak gdyby tam dalej sięgała. Ciągniemy też, jakbyśmy ciągnęli jakieś obiekty, które są oddalone. Bardzo powoli, bardzo uważnie, oddech swobodny, płynny, naturalny. Nie staramy się go kontrolować, nie staramy się go koordynować z ruchem. Czasem do przodu zrobię wydech, do tyłu wdech, a czasem do przodu wdech, do tyłu wydech, czasem wdech, w trakcie zmienia się wydech, czasem ćwiczę bardzo powoli, także nie ma w ogóle sensu spowalniania oddechu aż w takim stopniu, więc oddech wielokrotnie podczas ruchu w jednym kierunku może nastąpić. Wdech, wydech, wdech, wydech, ponieważ ten ruch może być tak subtelny.